Romantyczny wypad tej młodej pary miał być ich pierwszym takim weekendem. Byli młodzi i zakochani, a świat stał przed nimi otworem. Niestety popełnili wielki błąd. To, co uznali za piękną i spokojną okolicę pełną nieodkrytych miejsc i urokliwych krajobrazów, było tak naprawdę jednym z najniebezpieczniejszych miejsc, w jakim mogli się znaleźć. A to, co miało być świetną przygodą, stało się 5 dniami niewyobrażalnego terroru i przemocy, które skończyły się tragicznie. Ten koszmar uznawany jest za jedną z najbardziej brutalnych zbrodni w historii Brazylii. Tu Agata de Storyteller, a to historia kryminalna tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Okej, zaczynamy. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby podbić i polubić ten film. To naprawdę mi pomoże. A jeśli uznacie, że może zainteresować on kogoś z Waszych znajomych, to również go udostępnijcie. Niech się niesie. Chciałam Was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast oraz, że jej nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem wam bajkę o torturach i morderstwie Liany Friedenbach i Felipe Café. Pierwszym aktorem naszej dzisiejszej tragedii była Liana, która przyszła na świat 6 maja 1987 roku w São Paulo w Brazylii. Miała ogromne szczęście i była członkiem wspaniałej rodziny. Wychowywała się w jednej z lepszych dzielnic miasta, zamieszkanej przez średnią wyższą klasę, głównie lekarzy i prawników. Jej rodzicami byli Ari i Marcia Friedenbach. Miała również młodszego brata, ale nie znalazłam informacji na jego temat oraz mało pojawiał się w kontekście tej sprawy, więc pozostanę tylko przy poinformowaniu Was, że istniał. Jak zapewne się już domyślacie, jej rodzice dobrze radzili sobie finansowo, a to za sprawą ojca, gdyż Ari był wziętym adwokatem. Ceniono go za profesjonalne podejście do wszystkiego, czym się zajmował, ale znany był również ze swojego dobrego serca, ponieważ przyjmował wiele spraw, tak zwanych pro bono, czyli za darmo. Dlatego był bardzo szanowaną osobą nie tylko w swojej branży, ale tak po ludzku. Był dobrym człowiekiem. Jego żona Marcia zdecydowała się na pozostanie w domu i zajęła się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu, który był pełen miłości, ciepła i bezpieczeństwa. Liana miała więc wspaniały start w życie. Rodzina Friedenbach była bardzo religijna i wspólnie celebrowali przynależność do kościoła. A dziewczyna, kiedy weszła w swoje nastoletnie lata, kontynuowała praktykowanie wiary. I z tego, co udało mi się zrozumieć, to nie było to czcze gadanie. Ona naprawdę wyznawała naukę Kościoła. Regularnie uczęszczała na msze. Należała do różnych organizacji młodzieżowych propagujących życie blisko Boga, ale również udzielała się charytatywnie. Ojciec zawsze powtarzał jej, że jest dumny z córki, że podąża jego śladami i jest tak pełna empatii dla innych. To, co było bardzo charakterystyczne, jeśli chodziło o Lianę, to oprócz oczywistego faktu, że była bardzo piękną dziewczyną, lubiła wyróżniać się wśród rówieśników. Jej styl można było opisać jako rockowa laska. Najczęściej ubierała się na czarno. Nosiła dość ciężki, ciemny makijaż, dużo bransoletek i czarny lakier do paznokci. Ale serce miała czyste jak łza. I mecz kontrastował z jej radosnym usposobieniem. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że to młoda, gniewna, ale nie. Liana była jak żywe srebro. Oczywiście wygląd zewnętrzny to nie była tylko kwestia mody. Ona naprawdę była rokową laską i po prostu czuła się komfortowo w takim wydaniu. Zresztą wychodziła z założenia, że kto ma ją lubić, to polubi, a jak ktoś ją negatywnie oceni po jej wyglądzie, to jego strata.
zdrowe podejście i życzę sobie i innym właśnie takiego. W domu układało jej się bardzo dobrze, ale zdecydowanie była córeczką tatusia. To Ari był powiernikiem córki. To do niego przychodziła po radę czy pocieszenie, choć z matką również miała głęboką więź. To jednak z ojcem łączyła ją przyjaźń. Mężczyzna mówił, że czasem wyglądało to tak, jakby czytali sobie w myślach. Nie mieli przed sobą tajemnic, co było bardzo ważne w budowaniu ich relacji. Ojciec wiedział prawie wszystko o córce, z kim się przyjaźni, gdzie chodzi po szkole, jakie ma plany na przyszłość. Było to naprawdę ważne, ponieważ powodowało, że rodzice mieli ogromne zaufanie do córki, co ostatecznie niestety przyczyniło się do tragedii, o której wam opowiem. Eliana była generalnie jak każda nastolatka. Była również bardzo popularna wśród swoich znajomych. Miała dużo zainteresowań, a jej największym hobby był sport, zwłaszcza fitness. Ale najważniejsza była dla niej edukacja. Poziom świadomości, jakie miała w tym temacie, był imponujący. Wiedziała, że ma duży przywilej żyć w takiej rodzinie i zamierzała to wykorzystać w pełni. Ale nie jako nepo baby, ale skorzystać z bezpieczeństwa, jakie dawał jej ojciec i pójść własną drogą. Ale nie dzięki koneksjom ojca, ale dzięki ciężkiej pracy. Dlatego szkoła i nauka były najważniejsze dla Liany. Zauważyła również, że przyswaja naukę trochę inaczej niż inni uczniowie. Lepiej myślało jej się wieczorami, dlatego za zgodą rodziców zmieniła kurs w szkole na wieczorowy. W sierpniu 2003 roku rodzice postanowili, że przeniosą córkę do innej szkoły i wybrali Collegio São Luís, najbardziej prestiżową szkołę w mieście. Nie było to spowodowane żadnymi snobistycznymi pobudkami, po prostu uznali, że Liana rozwinie skrzydła w tak prestiżowej szkole i znajdzie sobie lepsze powołanie. Wiedziała, że rodzice chcą dla niej jak najlepiej, dlatego zgodziła się bez oporu. Ale początek w nowej szkole był dla niej ciężki. Tęskniła za przyjaciółmi i trudno jej było poradzić sobie z etykietką tej nowej. Ale miała w sobie to coś, co przyciągało i szybko znalazła dla siebie miejsce, w którym poczuła się jak w domu. W tym czasie, choć nadal bardzo młoda, bo miała zaledwie 16 lat, już wiedziała, co chce robić w życiu. Chciała pójść na uniwersytet i studiować edukację fizyczną, choć nie do końca wiem, co to może oznaczać. Próbowałam znaleźć wyjaśnienie, ponieważ tłumaczenie nie zaprowadziło mnie daleko, ale ile razy próbowałam, tyle razy dostałam inną odpowiedź. Może ktoś z Was może się orientować, co to może oznaczać. Piszcie w komentarzach, chętnie się dowiem. Kiedy pierwszy szok minął w związku ze zmianą szkoły, Liana zabrała się za naukę. Przygotowywała się do egzaminu FUE West Exam. Co to takiego? Jest to jeden z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych egzaminów wstępnych na studia. Liana chciała studiować na Uniwersytecie São Paulo, uznawanym za najlepszy uniwersytet Ameryki Łacińskiej. Jest to niesamowicie wymagający test, trwający kilka dni i sprawdzający wiedzę z największej ilości przedmiotów, a nie tylko tych związanych z kierunkiem, na jaki chcesz pójść. Co roku podchodzi do niego około 160 000 uczniów, a miejsc jest zaledwie 11 000. Nieźle. Dead Race. Więc zrozumiałe, że choć Liana miała przed sobą jeszcze ponad 2 lata, uczyła się na potęgę, bo egzaminy zdaje się z portugalskiego, literatury, matematyki, fizyki, chemii, biologii, historii, geografii i angielskiego. Prawdziwy maraton. Ja kiedy zdawałam na moje studia, miałam egzamin w sumie tylko z historii, a i tak materiału było mnóstwo. A to jakaś nieludzka praca, ale ona była zdecydowana i zdeterminowana. Wiedziała, czego chce i że to osiągnie. Przeniesienie do innej szkoły wprowadziło w jej życie chyba największą zmianę. Mianowicie wpuściła do niego miłość. Nowi znajomi ze szkoły, nowe miejsce i kolejne osoby poznawane wzbogaciły jej życie. I właśnie wśród tych wszystkich osób poznała 19-letniego Felipe Café. To nie było nic spektakularnego, po prostu poznali się. Czasem rozmawiali podczas wspólnych posiłków, ale z czasem rozmawiali coraz dłużej. Aż w końcu
Jedno i drugie przychodziło tylko po to, żeby się zobaczyć i spędzić ze sobą czas. Do tej pory nikt nie interesował się nią w taki sposób. Niby miała wielu kolegów, ale nikt nie dostrzegał jej tak jak Felipe, który natychmiast zaczął być przyciągany do tej nieśmiałej, ubranej na czarno dziewczyny. Po kilku tygodniach czuli się ze sobą bardzo swobodnie i coraz częściej umawiali się na samotne spotkania, bez zbędnej widowni. Kim zatem był chłopak, który skradł serce Liany? Felipe urodził się 1 lipca 1984 roku i jego korzenie były znacznie skromniejsze. Jego rodzina żyła na dużo niższym poziomie, choć nie byli skrajnie biedni. Ale Felipe większość nastoletniego życia balansował między szkołą a pracą. Po części, żeby mieć na swoje potrzeby, po części, żeby wspomóc budżet domowy. Ale choć miał trudności, nie stanęło mu to na przeszkodzie, żeby walczyć o swoją przyszłość. Również był uczniem São Luís, z tym, że otrzymał pełne stypendium, aby móc się kształcić. Był bardzo pracowity i inteligentny, dlatego radził sobie ze wszystkim mimo tych trudności. Za dnia pracował, a wieczorami uczył się sumiennie. Jego marzeniem było studiowanie prawa i wstąpienie w szeregi policji i miał ku temu ogromną szansę. Nie bał się ciężkiej pracy, a znajomi opisywali go jako skupionego i bardzo pracowitego. Każdy w grupie wiedział, jak bardzo dziewczyna zawróciła mu w głowie, a on starał się o nią cierpliwie i z szacunkiem. Ojciec Liany w jednym z wywiadów opowiadał, że pewnego dnia odebrał córkę ze szkoły i zauważył, że odprowadził ją młody mężczyzna, którego on nie rozpoznał. Zapytał córkę, czy to jest jej chłopak, na co ona odparła szczerze, że jeszcze nie. Ale kilka dni później Liana cała w skowronkach poinformowała Ariego, że teraz, już tak, jest jej chłopakiem. Ojciec był szczęśliwy, choć w sumie nie znał chłopaka, ale widział błysk w oku córki. To wystarczyło. Para spotykała się już od 2 miesięcy. Byli zakochani i szczęśliwi. Nic nie zapowiadało tragedii. Mieli plany na przyszłość. Myśleli, że będą ze sobą już do końca życia. I w sumie mieli rację, ale raczej nie o takie do końca życia im chodziło. Mniej więcej pod koniec września 2003 roku Felipe wraz z grupką znajomych zaczął planować wypad pod namiot do Embu Guasu, miejscowości znajdującej się na obrzeżach São Paulo. Razem z przyjaciółmi odbył już jedną wycieczkę w tamte rejony. Spali pod namiotami, spacerowali i grillowali. Okolica była piękna, więc postanowili wybrać się tam ponownie. Ale tym razem zapytał swoją kochaną Lianę, czy zechciałaby mu towarzyszyć. Była to wspaniała okazja, żeby mogli spędzić więcej czasu sam na sam. Wycieczka miała odbyć się dopiero pod koniec października i wszystko zapowiadało się super. Ale po kolei wszyscy uczestnicy zaczęli się wykruszać z różnych powodów. Ostatecznie został sam Felipe i Liana. To jednak nie odwiodło ich od chęci spędzenia czasu sam na sam i dlatego postanowili pojechać, mimo wszystko. Niestety nie wiedzieli, że okolica, którą Felipe wybrał na ich kemping, była jedną z najniebezpieczniejszych, na jakie mógł się zdecydować. Pełno tam było typów spod ciemnej gwiazdy. Odbywał się tam handel narkotykami i wiele innych bardzo złych rzeczy. I choć okolica rzeczywiście była urokliwa, działalność ludzi psuła wszystko. Poprzedni wypad był przyjemny i bezpieczny, dlatego Felipe był przekonany, że wie co robi. Gdyby tak naprawdę wiedział, jak bardzo się mylił, nigdy by tam nie pojechał. Pozostawała jeszcze jedna kwestia, którą trzeba było rozwiązać. Felipe miał już 19 lat, więc miał zdecydowanie więcej swobody w spędzaniu czasu poza domem. Jednak Liana miała lat 16 i w jej przypadku to nie było takie proste. Wiedziała, że rodzice nie puszczą jej z chłopakiem, którego dopiero co poznali na cały weekend pod namiot. Dlatego postanowiła pierwszy raz w życiu okłamać ojca. Powiedziała, że zostanie na weekend u koleżanki, z którą będzie się uczyła. I to wystarczyło. Wspomniałam, że ojciec miał bezgraniczne zaufanie do Liany. Skoro tak powiedziała, to tak musiało być. Ale ona była zakochana. Nie myślała o konsekwencjach kłamstwa. Zmierzy się z tym później, jeśli nastąpią. Żeby nie wzbudzić podejrzeń, Liana spakowała potrzebne rzeczy wcześniej i schowała plecak w szkolnej szafce.
Felipe powiedział rodzicom, gdzie się wybierze, ale nie wspomniał, że to będzie sam na sam z jego dziewczyną. Rodzice myśleli, że jedzie z kolegami, jak poprzednio. Dlatego przyjęli do wiadomości i życzyli mu udanej podróży. W piątek, 31 października po szkole, Felipe odebrał swoją ukochaną i poszli na spacer. Na miejsce mieli dojechać dopiero w sobotę, dlatego pierwszą noc postanowili spędzić spacerując po mieście. Było bardzo romantycznie, choć spanie na ławce nie jest może najwygodniejsze, ale dla nich było idealnie. Ich przygoda właśnie się zaczęła. Kiedy pierwsze promienie słońca wstały, para poszła na dworzec autobusowy i kupili bilety na pierwszy autobus do miejsca ich kempingu. Kiedy wysiedli z autobusu, uderzył ich zupełnie inny widok. Znali tylko duże miasto, zwłaszcza Liana, która była trochę wychowywana pod kloszem wśród dobrobytu. Biedne miasteczko trochę ją przybiło, choć nie wiedziała, czego miała się spodziewać. Ten obraz trochę podciął jej skrzydła. Felipe również był trochę zaskoczony, ponieważ poprzednio na miejsce dojechał samochodem ze znajomymi i ominęli miasto, więc również nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest ono mało przyjemnym miejscem. Mimo to para postanowiła kontynuować przygodę. Złapali lokalną taksówkę i pojechali poza miasto, gdzie następnie rozpoczęli kilkukilometrową wędrówkę do miejsca, które Felipe znał z poprzedniej wycieczki. Zmierzali do opuszczonej nieruchomości, która miała być ich schronieniem. Tylko że Felipe nie wiedział, że ta opuszczona farma była miejscem zbrodni. Kilka lat wcześniej farmer mieszkający na niej został zaatakowany przez grupę rabusiów i ostrzelany. Udało mu się ujść z życiem. Jego rodzinie też, ale po tym incydencie opuścił farmę, pozostawiając ją na pastwę natury i łupieżców. Jestem przekonana, że gdyby wiedział, co tam zaszło, nie wybrałby go na ich romantyczny wypad we dwoje. Zanim dotarli na miejsce, mijali po drodze małą wioskę, a atmosfera towarzysząca spacerowi przez główną ulicę nie była najprzyjemniejsza. Niby nikt im nie dokuczył, nie zaczepił, ale spojrzenia na nich rzucane były dalekie od przyjaznych. Widać było, że ta dwójka jest całkowicie nie na miejscu. Ubrani jak typowi miastowi, dźwigając ciężkie pakunki. Coś, czego mieszkańcy wioski nie widywali na co dzień. Niestety Liana i Felipe zostali zauważeni i zapamiętani. Po drodze minęli dwóch mężczyzn, którzy również zauważyli parę, zwłaszcza piękną Lianę, która wyróżniała się najbardziej przez swój rockowy image. Byli to 16-letni Roberto Aparecido Alves Cordozo, inaczej zwany Champinia, i 32-letni Paulo Cesar da Silva Marquez, zwany Pernambuco. Niby nic specjalnego. Ludzie przeciniający swoje ścieżki, każdy idący w swoją stronę. I o ile Liana i Felipe szli dalej, Champinia i Pernambuco nie mogli oderwać wzroku od pary, zwłaszcza od dziewczyny i od ich plecaków. Zatrzymali się. Odprowadzili przybyszów wzrokiem, lustrując każdy ich krok i szacując, w którym kierunku mogą się wybierać. Po pewnym czasie młoda para dotarła na miejsce, a im oczom ukazał się dość mizerny widok. Budynki były w kiepskim stanie, ściany się sypały, a wokół panował dość duży bałagan. Jednak oni widzieli tam idealne i ciche miejsce tylko dla nich. Spacerowali chwilę po terenie, szukając odpowiedniego miejsca na rozbicie namiotu, a kiedy znaleźli takie, Felipe zabrał się za robotę. Liana podziwiała widoki, szczęśliwa i zrelaksowana. Wtedy zadzwonił do niej jej tata. Chciał sprawdzić, jak idzie nauka. Dziewczyna odebrała ich chwilę, porozmawiała z tatą, który chciał sprawdzić, czy wszystko u niej w porządku. Ona go uspokoiła, powiedziała, że jest super i żeby się o nic nie martwił. On oczywiście przyjął jej słowa bez żadnych wątpliwości. W końcu nigdy nie kłamała. Plus była bezpieczną u znajomych. Nawet nie przyszło mu do głowy, żeby poddać w wątpliwość jej słowa. W czasie, kiedy Liana rozmawiała z tatą, Felipe dokończył rozbijanie namiotu. I kiedy wróciła na miejsce, wszystko było gotowe. Ułożyli się na śpiworach, otworzyli butelkę wina i cieszyli się sobą i otaczającą ich naturą.
Jednak dość szybko zaczęli odczuwać trudy podróży i zasnęli, całkowicie nieświadomi, że nie są wcale sami wśród tej głuszy. W czasie, kiedy popijali wino, dwie postacie czaiły się nieopodal, badając swoje możliwości. Kiedy uznali, że para już śpi, podeszli do obozowiska i przeszukali teren wokół namiotu. Szukali wszystkiego, co wartościowe, ale to, na czym im najbardziej zależało, było wewnątrz, czyli dziewczyna. Jeden z nich miał maczetę i rozciął bok namiotu, otwierając go na oścież. Tymi mężczyznami byli Champinia i Pernambuco. Drugi miał strzelbę, którą wymierzył w kierunku budzącej się z przerażeniem pary. Krzyczeli na nich i grozili im, że mają być posłuszni. Liana i Felipe nie mieli pojęcia, co się dzieje. Byli w szoku, nie mieli czasu na reakcję. Natychmiast zostali wyciągnięci z namiotu i rozdzieleni. Związano im ręce i zawiązano oczy, co dodatkowo potęgowało ich przerażenie. To, co wydawało się być rabunkiem, szybko okazało się być porwaniem, bo napastnicy nie wzięli nic z rzeczy należących do pary, a były tam telefony czy odtwarzacz muzyki. Nawet portfele z pieniędzmi zostały w tym, co zostało z namiotu. Napastnikom chodziło o parę, to oni byli ich celem. Poderwali swoich zakładników na nogi i zaczęli prowadzić ich w głąb lasu, wprost w niewyobrażalny horror. To, co miało nastąpić później, było 5 dniami męki, która zakończyła się śmiercią obydwojga. Kompletnie nieświadomy tego, co dzieje się z jego ukochaną córką, Ari Friedenbach próbował pracować w gabinecie w swoim mieszkaniu, ale coś nie dawało mu spokoju. Sposób, w jaki rozmawiała z nim Liana, był inny niż zwykle. Wyczuwalne było to, że dziewczyna chciała go jak najszybciej spławić, a to się nigdy wcześniej nie zdarzało. Początkowo uznał, że przyszedł w końcu czas, że zacznie się od niego oddalać. Taka kolej rzeczy. Ale coś nie dawało ojcu spokoju. Czekał z niecierpliwością na kolejny telefon od córki. Zawsze się meldowała, kiedy była poza domem. Ale telefon milczał. Późnym popołudniem zadzwonił do Liany, ale ona nie odebrała. Ponowił próbę wieczorem, ale został przekierowany prosto na pocztę głosową. Jeszcze nie panika, ale coraz większy niepokój zaczął do niego wstępować. W niedzielę rano nadal nie było żadnego kontaktu z dziewczyną, a Ari wydzwaniał do niej jak szalony. Zero. Nie wiedział, co ma zrobić. Przewertował więc notę z adresami przyjaciół córki i skontaktował się z jej najlepszą przyjaciółką. Ona początkowo zaprzeczała, że coś wie, ale kiedy zrozpaczony ojciec powiedział, jak poważnie wygląda sytuacja, dziewczyna pękła i wyznała prawdę na temat planów Liany na weekend. Ojciec natychmiast wskoczył do auta i razem ze znajomymi pojechał do Embu Guasu, ostatniej znanej lokalizacji pary, i zaczęli szukać wszędzie. Przemierzali ulice, nawoływali Lianę i Felipe. Pytali każdego napotkanego przechodnia, czy nie widzieli młodej pary z plecakami, ale nikt im nie pomógł. Była już późna pora w niedzielę. Zapadał w zmrok. Ari wiedział, że nic więcej nie może zrobić, ale serce pękało mu na miliony kawałków. Ten strach i niewiedza go zabijały. Następnego dnia rankiem policja została już powiadomiona o zaginięciu pary i natychmiast podjęto poszukiwania. Funkcjonariusze ruszyli w miasto, wypytując każdego o jakieś tropy. Ari sam również ponowił poszukiwania. Wezwał na pomoc również wszystkich, których znał i uznał, że przydadzą się w tej akcji. Wydrukował mnóstwo ulotek i rozdawał je wszystkim napotkanym ludziom. Lokalny biznesmen zaoferował, że użyje swojego helikoptera, żeby z powietrza przeczesywać teren, ale również zrzucał ulotki, aby dotarły do większej ilości potencjalnych świadków. Jeden z policjantów powiedział, żeby udalił się na opuszczoną farmę. Było to miejsce omijane przez lokalnych mieszkańców ze względu na jego historię, ale również dlatego, że kręcili się tam bardzo źli ludzie. Dlatego pojechali tam razem z ojcem dziewczyny. Kiedy przedarli się przez zarośla, im oczom ukazał się ten sam widok co Lianie i Felipe kilka dni wcześniej. Rudera przejęta przez naturę, sypiące się budynki i ogólny bałagan. Bardzo szybko zauważyli obozowisko, ale Ari nie poczuł ulgi, a jeszcze większy przypływ paniki. Namiot leżał zniszczony, rzeczy były porozrzucane. Miał nadzieję, że może to jednak nie ich obóz.
choć przyjechał z nadzieją, że znajdzie dzieciaki. Nie chciał, żeby to był ich ślad. Ale jak tylko podszedł bliżej, rozpoznał klapki należące do Liany. Załamał się i padł na ziemię, targany spazmami płaczu. To był jasny dowód, że młodzi nie oddalili się z własnej woli. Ktoś ich skrzywdził. Policjanci szybko przeszukali miejsce i natychmiast wiedzieli, kto może być za to odpowiedzialny. W okolicy znany był jeden bandyta, który najbardziej lubił używać maczety. Mówiono na niego Champinia. Ari pierwszy raz słyszał to imię, ale sposób, w jaki było wypowiedziane przez funkcjonariuszy, upewniło go, że jego córeczka jest w olbrzymim niebezpieczeństwie. Ogólnie, jak tylko padła nazwa tej starej farmy, lokalni wiedzieli, że Champinia może mieć coś wspólnego z zaginięciem pary. Był znany w okolicy tylko i wyłącznie ze złych powodów. Wszyscy się go bali. Był wyjątkowo agresywny. Plus to jego maczeta. Ludzie szeptali, że pierwszego zabójstwa dokonał, kiedy miał zaledwie 14 lat. I wszyscy wierzyli, że tak było. Champinia i jego grupa często napadali na przyjezdnych. Dlatego to, z czym mieli do czynienia, idealnie pasowało do jego modus operandi. To postawiło policję jeszcze bardziej na nogi. Teraz wszyscy wiedzieli, że sytuacja jest znacznie poważniejsza niż zakładano początkowo. Tym razem jednak wiedziano, kogo muszą szukać. Rozpoczęto więc kolejny etap, ale czasu nie było za wiele. Nie był ich po ich stronie. Od zaginięcia minęło już prawie 4 dni. To sprawiło, że znając możliwości bandyty, szanse na odnalezienie pary żywej były coraz mniejsze, o ile jeszcze w ogóle jakieś były. Ale tego już nie powiedziano Ariemu, który nabrał trochę nadziei, że skoro wiemy, kogo szukać, połowa sukcesu za nimi. We wtorek wieczorem Ari otrzymał tajemniczy telefon z numeru, jakiego nie znał. Kiedy odebrał, mężczyzna przedstawił się jako leśny człowiek, tak to przetłumaczyłam, i zapytał, czy może dopomóc w poszukiwaniach. Znał lokalne lasy jak własną kieszeń i był w stanie przeszukać mało dostępne miejsca. Ojciec oczywiście się zgodził i przyjął propozycję nieznajomego. Nieważne, kto to był. Jeśli była szansa, że pomoże, to pewnie. Akcja trwała nadal, kiedy w środę rano telefon zadzwonił ponownie. I ten sam głos poinformował Ariego, że w trakcie przeczesywania terenu w okolicach opuszczonej farmy natrafił na pijanego mężczyznę, który snuł się po lesie i zdawał się być zagubiony. Leśny człowiek powiedział, że kiedy podszedł do niego, on bełkotał coś dość szybko. Okazało się, że było to ważnymi rzeczami. Mianowicie rzeczy, o jakich bredził, nie mogły być przypadkowe. I wskazywały na to, że wiedział, kim byli Liana i Felipe oraz gdzie oni są. Zaprowadził go więc na policję, a następnie poinformował Ariego, aby poszedł na posterunek i tam czekał na nowe informacje. Na posterunku trzeba było poczekać, aż mężczyzna wytrzeźwieje. Nie dało się z nim rozmawiać w tym stanie. Zanim do tego doszło, minęły kolejne cenne godziny, ale ostatecznie rozpoczęto przesłuchanie i wtedy kaskada informacji wypłynęła z niego. Nazywał się Antonio Caetano i był znany miejscowej policji. Panikował i pił na umór. Kręcił się po okolicy, nie wiedząc, co ma ze sobą zrobić, aż spotkał leśnego człowieka. Nie był zbyt inteligentnym człowiekiem i trzymał się na peryferiach gangu. Sam z siebie nie popełniał przestępstw, ale uczestniczył w tych inicjowanych przez innych. Ogólnie raczej słabo radził sobie w życiu. Nie potrafił utrzymać żadnej pracy i coraz mocniej popadał w nałóg alkoholowy. Okej, ale do jakiego gangu należał? Do tego kierowanego przez Champinia, czyli tego odpowiedzialnego za uprowadzenie młodej pary z obozu. Szybko zaczął opowiadać, co zaszło na opuszczonej farmie, ale również i później. Champinia i Pernambuco początkowo chcieli obrabować młodych, bezbronnych podróżników. Jednak Liana wydała im się bardzo atrakcyjna i zmienili swoje zamiary. Kiedy rozcięli bok namiotu, wszystko potoczyło się bardzo szybko. Trzymając ich na celowniku strzelby, wyciągnęli ich i związali im ręce oraz zasłonili oczy, żeby ich dodatkowo obezwładnić. Zawsze istniało ryzyko, że chłopak będzie walczył o bezpieczeństwo swojej ukochanej. I rzeczywiście tak się stało.
Zaraz po tym, jak zaczęli iść w głąb lasu, Felipe próbował wyrwać się z więzów i zaatakował Czampinie. Wtedy Pernambuco uderzył chłopaka strzelbą w głowę i zamroczył go. Resztę drogi prowadzili płaczącą Lianę, natomiast rannego Felipe ciągnęli po ziemi. Dziewczyna trochę otrzeźwiała i zaczęła błagać napastników o wolność. Powiedziała im, że jej rodzina jest bogata, że jej tata jest znanym adwokatem i zapłaci za nią każdą cenę. Oczywiście przyjęli to do wiadomości, ale im już nie chodziło o pieniądze. Oni chcieli ją. Żądza zaślepiła ich całkowicie. Po chwili marszu dotarli do posesji należącej do Antonio Caetano, który należał do ich bandy. Tego samego, który teraz siedział na posterunku i opowiadał wszystko przerażonym policjantom. W czasie, kiedy porywacze przyprowadzili swoje ofiary, Antonio nie był obecny, ale Champinia i Pernambuco czuli się na tyle swobodnie, że rozgościli się sami. Zaprowadzili parę do rozpadającej się szopy i rzucili na brudną ziemię. Cały czas pilnowali, żeby para była odseparowana. To dawało im większą władzę nad nimi. Felipe odciągnęli na drugi koniec pomieszczenia i zaczęli bardzo dotkliwie bić. Kiedy skończyli, wycieńczonego chłopaka posadzili na krześle i żeby siedział i nie mógł się ruszać, przywiązali go. Kiedy skończyli z chłopakiem, Czampinia zaciągnął Lianę do drugiego pomieszczenia i tam brutalnie wykorzystał ją, a czynności seksualne kontynuował przez kilka kolejnych godzin. Wszystko było tak tragiczne, że trochę nie ogarniam, ale ta biedna dziewczyna była dziewicą tego wieczoru, kiedy została porwana, więc sami widzicie, że ten fakt sprawia, że to wszystko jest jeszcze potworniejsze. Jako część tortury Pernambuco nie pozwalał Felipe odpłynąć, utrzymując go w pełnej świadomości, aby mógł słyszeć krzyki i płacz jego ukochanej. W trakcie tej gehenny Antonio wrócił do domu i dołączył do zamieszania w szopie. Bez żadnego zastanowienia przyłączył się do bicia Felipe. Champinia na zmianę również zostawiał Lianę. Bił chłopaka, a później wracał, żeby dalej ją wykorzystywać. Ten cykl trwał wiele godzin. Rankiem 2 listopada Pernambuco i Champinia stwierdzili, że szopa na posesji Antonio nie jest bezpiecznym miejscem. Znajdowała się za blisko drogi, a ryzyko, że ktoś zacznie szukać pary, było wysokie. Skoro dziewczyna mówiła prawdę i jej ojciec był bogaty, poszukiwania będą bardzo intensywne. Ktoś szybko może wpaść na ich trop i zajrzeć do szopy. Uznali więc, że należy się przenieść, bo zupełnie nie zamierzali odpuścić tortur. Poderwali więc wycieńczonych Felipe i Lianę na nogi i zaczęli prowadzić głębiej do dżungli, gdzie ich krzyki będą słyszane już tylko przez zwierzęta mieszkające w lesie. Szli dość długo, aż dotarli do kolejnego podupadającego domu należącego do Antonio Matiasa. On również należał do zgrai Champinia, a jego posesja leżała głęboko w lesie, z dala od dróg i cywilizacji. Tam byli dobrze ukryci, bo dom był prawie pochłonięty przez zarośla. Latami nieutrzymywany, w należytym porządku, w tej chwili był idealny dla ich planów. Od tej chwili grupa urosła do 4 napastników. I w tym momencie również uznali oni, że Felipe jest tylko zbędnym balastem, którego należy się pozbyć. Do niczego im się nie przyda. Oni byli zainteresowani tylko biedną Lianą. Chłopak w odróżnieniu od niej nie pochodził z bogatego domu, więc nie otrzymają za niego żadnego okupu, a na domiar złego widział ich twarze. W trakcie ataków opaska osunęła mu się z oczu i zdążył przyjrzeć się napastnikom. To było to, co przeważyło szale na jego niekorzyść. Gang stał i debatował, co zrobić z chłopakiem, stojąc w tym samym pomieszczeniu co para. Słyszeli każde słowo wypowiedziane przez tych zwyroli, więc mieli pełną świadomość tego, co ich czeka. Chyba najstraszniejsza rzecz, jaką ostatnio słyszałam. I wiem, że często to mówię, ale pochłaniając takie ilości opowieści kryminalnych, coraz to inne rzeczy oddziaływują na mnie, nawet kiedy się tego nie spodziewam. A ta myśl, że leżeli na podłodze i słyszeli, jak wydawany jest wyrok na chłopaka, złamała mi serce. Długo nie czekali na wyniki tej dyskusji.
Czampinia i Pernambuco odwrócili się i poderwali młodych na nogi. Wyprowadzili ich również z chaty. Poszli kawałek w głąb lasu i w pewnym momencie Czampinia z Lianą zatrzymali się. Natomiast pozostała dwójka szła dalej. Odeszli na tyle daleko, że nie było ich widać, ale nadal było słychać krzyki Felipe proszącego o litość. Później rozszedł się głośny huk i cisza. Pernambuco oddał jeden strzał w tył głowy Felipe, zabijając go na miejscu. Liana wiedziała, że jej ukochany nie żyje i że teraz została sama, zdana na łaskę morderców. Wrócili we trójkę do domu. Nie broniła się już nawet. W tym czasie do grupy dołączył piąty, ostatni członek tych strasznych wydarzeń. Agnaldo Pires. Początkowo tylko przywódca korzystał z ciała dziewczyny, ale teraz, kiedy zaspokoił już swoje początkowe żądze, dopuścił pozostałych. Od teraz wszyscy na zmianę bili i gwałcili tę szesnastolatkę, nie dając jej praktycznie chwili wytchnienia. Choć nie znaleziono dowodów DNA potwierdzających, że Pires brał udział w gwałtach, jednak nadal tam był. Pozwalał na to bestialstwo, więc nie miał czystego sumienia za grosz. Liana była całkowicie zależna od woli porywaczy, zwłaszcza szesnastoletniego potwora, bez zgody którego nic się nie działo. To on wydawał rozkazy i czerpał wielką satysfakcję z tego, jak wszyscy są mu posłuszni. I jak na jego żądanie odczłowieczyli tę biedną dziewczynę. Liana mimo strachu ciągle pytała o Felipe. Liczyła, że może jest tylko ranny. Ale Czampinia ciągle kłamał, że go wypuścili, a strzał był po to, aby go przestraszyć i żeby nie wrócił po nią. Ciągle jej powtarzał, że niedługo zażądają okupu i ona również wróci do domu. Jednak jej ciało odczuwało skutki uwięzienia. Nie dostawała zupełnie jeść, a wody też raczej nie miała za wiele. Czuła się coraz słabsza, a regularne napaści na nią pogarszały jej stan zdrowia. Rany nie chciały się już goić. Brud groził jej zakażeniem, ale nikt się tym nie przejmował. Dla tych potworów była tylko rzeczą, dla ich uciechy. Dopóki spełniała ich potrzeby, trzymali ją przy życiu, a jej komfort nie istniał dla nich. 4 listopada, po 4 dniach męki, Czampinia kazał Lianie wstać i powiedział, że idą na ryby. Ale ona wiedziała, że to kłamstwo. Nie miał wędki, wiadra ani niczego, co mogło wskazywać na to, że mówił prawdę. Jedyne, co miał ze sobą, to jego nieodzowny maczeta. Była sparaliżowana strachem. Jedyne, co mogła zrobić, to słuchać. Może jakimś cudem jakoś wyjdzie. Może tylko chce ją nastraszyć. Poszła więc ze swoim oprawcą, nie wiedząc, choć raczej podejrzewając, że wyrusza w ostatnią wędrówkę. Szli przez jakiś czas w ciszy. Ona bała się cokolwiek powiedzieć, a on napawał się jej strachem. Miał nad nią całkowitą kontrolę, a to kochał najbardziej. Czuć, że trzyma w rękach czyjeś życie. Doszli nad rzekę i kazał jej się zatrzymać nad brzegiem. Przedłużał w nieskończoność ten horror. Kazał jej tam stać. Ciszy. Ona miała zawiązane oczy, więc kompletnie nie wiedziała, skąd może nadejść pierwszy cios. Byli nad rzeką wiele godzin. A w tym czasie gang zaczął się sypać pod nieobecność przywódcy. Ludzie w mieście gadali, że wielkie poszukiwania zostały wszczęte i że policja wie już, że to Czampinia i jego banda są odpowiedzialni. Kradł się strach w szeregi i każdy zaczął myśleć o swoim dupsku. Pierwszy zaczął panikować Pernambuco, który chciał uciekać. Napędzany alkoholem, który lał się w hektolitrach podczas przytrzymywania i torturowania Liany i Felipe. Reszta również nie wiedziała, co robić. Pierwszy raz poczuli, że tracą kontrolę, że wszyscy wokół wiedzą, co oni zrobili i kwestia czasu, kiedy ich złapią. A po tym, jak usłyszeli helikopter latający nad lasem, każdy rozbiegł się w swoim kierunku. To wtedy właśnie leśny człowiek wpadł na Antonio Caetano. O dziwo Czampinia wrócił z nad rzeki razem z Lianą. Ale kiedy zobaczył, że grupa się rozpada i wszyscy panikują, wiedział, że dziewczyna jest jedynym świadkiem tego, co się tu wydarzyło i że nie może już jej dłużej trzymać przy życiu.
Powiedział, że zaprowadzi ją na pobliski przystanek autobusowy i wyśle w jakieś miejsce, tak, żeby oni mieli czas, aby zwiać i się gdzieś ukryć. Ale wszyscy doskonale wiedzieli, co tak naprawdę oznacza ten przystanek autobusowy. Wyprowadził ledwo powłóczącą nogami dziewczynę i zaczął iść z nią w głąb lasu, a nie w kierunku drogi. Kiedy weszli wystarczająco daleko, on kazał jej się odwrócić i spojrzeć na niego. I w chwili, kiedy jej oczy spotkały jego, on trzymał już maczetę podniesioną i gotową do użycia. Jednym ruchem podciął jej gardło tak głęboko, że prawie głowa spadła jej z ramion. Ale jak sam Champinia zeznał, dziewczyna chyba dostała jakiegoś wyrzutu adrenaliny, bo złapała się za gardło i próbowała uciekać. Śmiał się i porównał ją do kurczaka z odciętą głową, ale dopadł ją w 2 krokach i zaczął dalej ciąć ostrzem. Raz za razem w klatkę piersiową, plecy, ręce. Poszatkował ją jak tatara. Na koniec stanął jej jeszcze na głowie w geście triumfu i dominacji. Po wszystkim zdjął zakrwawione ubrania, zawinął w nie maczetę i zostawił w pobliskiej studni. Zanim wrócił do chaty, grupa całkowicie się rozpadła. Każdy zabrał nogi za pas, licząc, że uda im się uniknąć pościgu. Wszyscy wiedzieli, że to właśnie ich szukają w związku z porwaniem Felipe i Liany. A dodatkowo lokalni mówili, że policja znalazła ciało chłopaka. Pętla na ich szyi się zaciskała coraz bardziej. Nie było odwrotu. Trzeba było wiać. Policja jednego po drugim była w stanie wytropić i schwytać, co świadczyło o ich całkowitym nieprzygotowaniu do ucieczki. Większość z nich schowała się w lesie albo u dalszych krewnych. Zdecydowanie nie byli mega mózgami zbrodni. Ale to dobrze, bo gdyby im się upiekło, to byłaby jeszcze straszniejsza zbrodnia. Wystarczyło 48 godzin, żeby wszyscy odpowiedzialni siedzieli w areszcie. Czampinia, który początkowo wypierał się wszystkiego, ostatecznie równie szybko pękł i przyznał się do tego, co zrobił. Opowiedział wszystko, a na koniec zaprowadził policję na miejsce, gdzie pozostawił zmasakrowane ciało Liany. Widok był koszmarny. Funkcjonariusze byli bardzo zaangażowani w poszukiwania dziewczyny. Czuli olbrzymie współczucie dla Ariego. Ale kiedy zobaczyli, w jakim stanie było ciało dziewczyny, wielu z nich nie było w stanie powstrzymać łez. Świadomość, przez co ta dziewczyna przeszła, a na koniec jeszcze tak brutalna śmierć, załamała wszystkich. Sprawca stał niewzruszony. A zapytany, dlaczego to zrobił, odparł: bo miałem na to ochotę. Proces w tej sprawie był niesamowicie medialny. Cały kraj znał wszystkie szczegóły tej zbrodni i każdy czuł ból po śmierci tej niewinnej dwójki. Żądza zemsty była olbrzymia. Ludzie nawoływali do samosądu, więc trzeba było podjąć olbrzymie środki ostrożności, podczas gdy przewożono oskarżonych. Ostatecznie rozbito proces na części. W jednym sądzono Caetano, Matiasa i Piresa. Pierwszy otrzymał wyrok 124 lat pozbawienia wolności za liczne gwałty i zniewolenie dwójki nastolatków. Pierres za te same zbrodnie otrzymał 47 lat. Prawdopodobnie ze względu na fakt, że dołączył do grupy w połowie i krócej uczestniczył w tej strasznej zbrodni. Trzeci, Matias, dostał 6 lat ze względu na fakt, że nie uczestniczył w torturach i gwałtach, ale nie robił nic, żeby to powstrzymać, więc dostał wyrok, choć osobiście uważam, że trochę za niski. W listopadzie 2007 roku Pernambuco został skazany na 110 lat pozbawienia wolności za morderstwo, gwałty i porwanie. Co dla mnie jest trochę dziwne, zważywszy, że Caetano dostał wyższy wyrok, a on nikogo nie zabił. Choć koniec końców raczej to nie ma aż takiego znaczenia, bo w sumie wyrok był dożywotni. To, co jest najbardziej niesprawiedliwe, to oczywiście wyrok, jaki otrzymał Champinia, czyli przywódca. Jako że w czasie, kiedy popełnił te zbrodnie, był nieletni. Tak też był sądzony. Więc maksymalny wyrok, jaki mógł dostać, to było 3 lata w poprawczaku. Zbulwersował on opinię publiczną.
Olbrzymi sprzeciw społeczny przyczynił się do tego, że władze uznały Czampinie za człowieka niebezpiecznego dla społeczeństwa i po tym, jak upuścił poprawczak w wieku 21 lat, został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. Ale i tak wielu uważa, że mu się upiekło. W szpitalu otrzymała lepsze warunki niż w więzieniu. Ta sprawa była szokująca, ale należy również pamiętać, jaki wpływ miała na rodziny Liany i Felipe. Ponieważ nie tylko życie tej pary się zakończyło, ale ich rodzin po części też. A ilość szczegółów, jakie można było przeczytać w prasie o tym, co wydarzyło się w dżungli, było czymś, czego bliscy ofiary nigdy nie powinni czytać. Choć minęło już ponad 20 lat od tej zbrodni, pamięć o niej jest nadal silna w São Paulo. I oby ku przestrodze. Kochani, w tym miejscu zakończę tę historię. Zakończę dzisiaj również troszeczkę inaczej. Postanowiłam, że nie będę dla Was czytać gotowej formułki, tylko od serca chciałam Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście, że wspieracie mój kanał. Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie, jak wiele osób przychodzi i słucha tego, co mam Wam do opowiedzenia. Każdy odcinek, który dla Was przygotowuję, naprawdę sprawia mi ogromną przyjemność, o ile mogę to tak nazwać, ale również jest dla mnie dużym wyzwaniem, nie tylko fizycznym, ale przede wszystkim i emocjonalnym. Więc naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło za tak ciepłe przyjmowanie tego, co dla Was serwuję. Zawsze jest mi również niezmiernie miło, jak lajkujecie czy komentujecie to, co Wam nagrywam, bo to jest dla mnie sygnał, że chcecie pokazać to, że jesteście aktywni i naprawdę sprawia mi to największą przyjemność. No i oczywiście chciałam bardzo, bardzo podziękować i powiedzieć, jak bardzo i doceniam wszystkie osoby, które zdecydowały się, żeby wesprzeć mój kanał. Jest to naprawdę wspaniałe osiągnięcie. Ja jako niewielki kanał jeszcze w tej chwili, no, nie docieram aż do tak dużej ilości odbiorców. Mam nadzieję, że może kiedyś mi się uda troszeczkę, żeby więcej osób poznało moją twórczość i mój sposób opowiadania, ale każda z osób, która zdecydowała się, żeby wesprzeć mój kanał, to jest dla mnie sygnał, że robię to dobrze i że docieram do tych osób, które chcą tego wysłuchać. Więc bardzo Wam dziękuję i to jest wielki zaszczyt, że tak wiele osób uznało, że chce mi pomóc, chce mnie wesprzeć i chce pomagać mi rozwijać mój kanał. Dziś troszkę dłuższe zakończenie, wybaczcie mi. Chciałam odrobinę coś od siebie dodać, bo z Wami, moi kochani, tu na YouTubie nie mam za wiele kontaktu oprócz pisania komentarzy i odpowiadania na nie. Zdecydowanie więcej mam interakcji z moimi słuchaczami na innych moich platformach, na które bardzo serdecznie Was również zapraszam. W opisie mojego kanału, czy w opisie pod tym filmem, czy innymi, możecie znaleźć linki do moich social mediów. Tam Was serdecznie zapraszam. Zawsze możecie do mnie napisać wiadomości. Ja uwielbiam czytać od Was wiadomości, uwielbiam na nie odpowiadać. Więc jeżeli macie tylko ochotę tam zajrzeć, zobaczyć o czym tam opowiadam, to również bardzo, bardzo Was zachęcam i z góry witam Was i bardzo dziękuję. A teraz, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny odcinek.